Dzień dobry Państwu, ponownie kolejne wejście z studia wyjazdowego NT Live, bardzo na żywo spotkań, ciąg dalszy. Jacek Borowiak, Nordic Cricket NT Live. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, skąd nas słuchacie i skąd nas dzisiaj oglądacie. Cały dzień obfituję dzisiaj w te wejścia właśnie z sympozjum. Witamy się z gośćmi, rozmawiamy z nimi, zapraszamy do rozmów, dyskutujemy na ciekawe tematy. Drodzy Państwo, bardzo jestem wdzięczny za to, że uczestniczycie dzisiaj w wielu wykładach, szczególnie warsztatach, które zostały przygotowane przez zespół organizacyjny Sympozjum. To jest naprawdę wielka radość, kiedy osoby, które przygotowują jakąś aktywność, mogą później obserwować, jak korzystacie z tego. Właśnie część wykładowa, czy również warsztat. I jedną z takich osób, które przygotowały tę przestrzeń, jest pan Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego w Sosnowieckim Pogotowiu, którego bardzo serdecznie witam. Cześć Piotrze, prawie dobry wieczór. Cześć Jacku, witam Cię. Witam ponownie, kolejny raz w studiu NT Live. Niektórzy będą mówić, że strach otworzyć lodówkę, żeby tam Piotr nie wyskoczył, bo to już któryś raz z nami. Drugi raz. No nie. Jak najbardziej. Widzieliśmy się w Akademii Śląskiej. I rok temu tutaj również widzieliśmy się i no tak, to w sumie czwarty. No właśnie, dlatego pozwoliłem sobie na taką, rzeczywiście dygresję, ale jesteś bardzo mile widziany u nas, tak więc bardzo się cieszę, że bardzo dziękuję, że tak mówisz. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. No właśnie, cały zespół organizacyjny to przynajmniej kilkanaście osób. Wczoraj mieliśmy okazję podróżować ze Śląska tutaj do Grudziądza. Opowiedziałeś wiele dobrego o tym zespole. To naprawdę taki kawał roboty trzeba wykonać, żeby takie sympozjum powstało, czy to po prostu idzie jak spłatka i w ogóle nie ma o czym mówić? Powiem tak, no kawał roboty trzeba wykonać, na pewno, generalnie. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, no to dla nas największym wyzwaniem było zorganizowanie w składzie naszym komitetu organizacyjnego, który obecnie tworzymy, po raz pierwszy tego sympozjum. I jeżeli pierwszy raz żeśmy to zrobili, fajnie to wyszło, oczywiście wiedzieliśmy, że pewne rzeczy wymagają poprawy, pewne rzeczy wyszły dobrze, mieliśmy też feedback, mieliśmy informację zwrotną od uczestników, prawda, co warto poprawić, co było fajne, co i tak dalej, więc następnym razem też nam było łatwiej organizując. Teraz przy organizacji tego jubileuszowego 10. sympozjum, tak, nam jest generalnie już łatwiej, ponieważ my wiemy i pracę mamy podzieloną w tym komitecie organizacyjnym, każdy wie, za co odpowiada, więc przyjeżdżając tutaj, my już mamy z góry robotę podzieloną, każdy robi, każdy wie, jeden sprawdza drugiego, tak, i fajnie, że po prostu to wszystko działa, że nie ma takich problemów, a jeżeli jakieś mniejsze problemy lub większe się generalnie pojawiają, to też już jesteśmy tak zgraną ekipą, że wzajemnie sobie pomagamy, jesteśmy w stanie bez problemu całość tutaj ogarnąć. Więc pracy jest dużo, jak najbardziej, oczywiście, natomiast w takiej ekipie bardzo przyjemnie się pracuje. Jasne. A powiedz mi proszę, można było mówić godzinami, co robić, jak to robić, żeby efekt był taki, jaki jest, a czego na pewno nie robić przy przygotowaniach tego typu imprez. Jakbyś miał przytoczyć dwie rzeczy, może nawet trzy, to jakaś taka wskazówka dla tych wszystkich, którzy może się zastanawiają, a może w moim mieście, a może w moim województwie zrobimy takie sympozjum czy taką konferencję, no to czego na pewno nie robić? Znaczy powiem tak, no łatwiej mi jest powiedzieć, co robić i jak robić dobrze, prawda, niż czego nie robić, prawda. Natomiast no, na pewno dużo się opiera tutaj na zrozumieniu, wzajemnym zaufaniu, prawda, i rozdzieleniu konkretnie zadań, prawda. Czego nie robić? No, na pewno nie sprzyja jakieś, nie wiem, wchodzenie sobie w kompetencje, prawda, rozdzielonych już zadań, czy jakieś niesnaski, które czasami wiadomo, no, we współpracy w grupie ludzi pojawiają się często, czasami mogą się pojawiać, prawda? Natomiast to nie sprzyja i najważniejsze, żeby nie eskalować tego, tylko generalnie starać się rozwiązać problem jak najprostszą drogą i starać się, aby po prostu nie wpłynął on na całość, na ludzi, na to wydarzenie, które my robimy. 10. edycja. Dzisiaj był jeden z pionierów tego wydarzenia. Przypomnij mi nazwisko tego pana, który prezentował prezentację z Klaudiuszem.
który był... prezentację. Tak, Mirosław Bałka. Tak. I trzeba oddać, że on był tutaj prowodorem i pionierem w tworzeniu sympozjum grudziąckiego i fajnie, że się pokazał dzisiaj, fajnie, że wspólnie z Klaudiuszem, jak to dzisiaj powiedzieliście, mózgiem całej operacji, no stanęli wspólnie razem na jednej scenie i pokazali te 10 lat. To było naprawdę fajne. Tak, my cieszymy się bardzo, że Mirek dzisiaj był naszym gościem, że przyjechał. Mirek jest prezesem Grudziąckiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych i to sympozjum tak naprawdę kiedyś letnie sympozjum, bo zimowe jakby Polska Rada Ratowników Medycznych jeszcze dawno, właśnie te 10 lat temu robiła w Szczyrku, a to letnie postanowili tutaj Grudziąckie Stowarzyszenie właśnie z Mirkiem Bałką na czele robić w Grudziądzu. To Mirek właśnie jest taką osobą, który zaczął to wszystko, prawda? I on przez wiele lat prowadził to sympozjum i Grudziąckie Stowarzyszenie to robiło, natomiast no, jakoś później gdzieś tam my żeśmy weszli w tą organizację, my żeśmy cały czas pomagali w tej organizacji. Klaudiusz był od samego początku, ja jestem od drugiego sympozjum, na każdym kolejnym byłem przez 9 edycji, do obecnej edycji uczestniczyłem, byłem wykładowcą, prowadziłem warsztaty, później już od 3 edycji też jako organizator działam tutaj na tym i w jakiś sposób po prostu Grudziąckie Stowarzyszenie widziało, że też nie mają jakby zasobów ludzkich do tego, żeby w fajny sposób pociągnąć tą imprezę, która naprawdę się rozwijała przez ten czas. No my żeśmy to wzięli troszkę na swoje barki, natomiast fajne jest to, że my cały czas współpracujemy z Mirkiem Bałką, z chłopakami ze Stowarzyszenia Grudziąckiego. Cały czas mamy kontakt i oni pomagają nam, prawda? Czyli mimo tego, że gdzieś tam obecnie troszkę może te nasze drogi rozeszły się niż to, co było na początku, cały czas współpracujemy i cały czas działamy razem. Bardzo Wam dziękuję za organizację takiego dużego wydarzenia i bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, że możemy być tutaj wraz z redakcją Mental Life. Równolegle obchodzimy małe urodziny, bo Wy 10, my dopiero 4, dokładnie 6 lipca będziemy mieli rocznicę pierwszej audycji, która się odbyła. Dzisiaj 100. wydanie, tak więc dla nas to jest wielka frajda i dziękuję, że Ty, Klaudiusz i Wasz cały zespół zaprosił nas. Jest z nami Łukasz Wierzba z Luka Arty Studio, który realizuje wszystkie nasze wejścia, jest Jagoda Nowak, jest też moja osoba, tak więc bardzo jest nam miło, że nas zapraszacie, bo to jest też takie fajne, że możemy pokazać naprawdę Waszą pracę na żywo i też o tym porozmawiać. Bez krępacji, że ktoś coś wytnie, albo ktoś coś doda, albo będziemy u kogoś na pasku. No to jakby nasza przestrzeń, którą akceptujecie. Bardzo za to dziękuję. My dziękujemy bardzo, że Jacku, Ty przyjąłeś nasze zaproszenie z całym zespołem, właśnie z wymienionym Łukaszem, z wymienioną Jagodą. Któryś projekt już też realizujemy razem, poznaliśmy się już generalnie. Ja sobie bardzo cenię tę współpracę. Ja sobie cenię to, że Wy macie bardzo profesjonalne podejście do tematu i generalnie cieszę się, że przyjechaliście tutaj. Tym bardziej cieszę się, że ten 100. odcinek właśnie wydania NT Live będzie tutaj w Grudziądzu i to będzie to wydarzenie bardzo na żywo, to prawda? się też zapisze w historii trochę. Zapisze się w historii oczywiście, tym bardziej, że ja pamiętam, że właśnie większość tych relacji wcześniej, prawda, generalnie no była rzeczywiście w rozmowach na odległość, tak? I dopiero gdzieś tam to rozmowy bardzo na żywo, dopiero ostatnio, tak, one nabrały tempa. Coraz więcej ich jest. Widzieliśmy się rok temu w Grudziądzu, na jesieni widzieliśmy się w Czeladzie, gdzie również była relacja, później w Wiśle, gdzie również była relacja. Więc mówię, ja się bardzo cieszę, że po prostu jesteśmy w stanie pokazać też troszkę na zewnątrz dla Państwa właśnie urywek tego, co się dzieje u nas, urywek tego, co my tutaj mamy na sympozjum. Wiadomo, jeżeli chodzi o organizację takich imprez, też mamy ograniczenia pod względem ilości osób, prawda? Dlatego nie wszyscy, którzy chcieliby, często są w stanie przyjechać. Ludzie z łóżkami polowymi przyjechali. Proszę bardzo. Na dostawkę. Jest kemping niedaleko, też się da, jak najbardziej. Natomiast no, niektórzy też czasami jakieś względy rodzinne, inne, osobiste decydują o tym, że ktoś nie może się udać, a tak po prostu my jesteśmy w stanie otworzyć się tutaj na zewnątrz dla Państwa i każdy, kto chciałby nas zobaczyć, chciałby po prostu poczuć tą atmosferę, jest w stanie to zrobić online. Bardzo, bardzo fajnie powiedziane. Piotrze, Ty jesteś zastępcą dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, dyrektora, jakim jest Klaudiusz, Waszego Sosnowieckiego Pogotowia. Byłem na zewnątrz, piękny obiekt, jeszcze nie zwiedzałem, ale mam nadzieję, że gdzieś tam też się wcisnę. Ja nie chcę, żeby to odpowiedź na to pytanie była taka bardzo oczywista, ale czy bardzo dysponenci zespołów ratownictwa medycznego potrzebują takich wydarzeń jak to, czy to ewidentnie się powinno tylko sprowadzać do miło spędzonego czasu, namaszczonego jakąś akademicką wiedzą, czy praktycznymi doświadczeniami z warsztatów? Czy dysponenci czują, że
że takie wydarzenia są potrzebne? Ja Tylko powiem bądź może. szczery w tym, nie? Okej, ja powiem może inaczej. Najpierw chciałbym zacząć może nie z punktu widzenia dysponenta, tak, czy zastępcy dyrektora, No bo też jesteś którym jestem, ratownikiem medycznym. ale z punktu widzenia ratownika medycznego, czyli osoby pełniącej zawód medyczny. Bardziej ja cały czas też pracuję w zespole ratownictwa medycznego i dla mnie jako ratownika pracującego w zespole ratownictwa medycznego takie wydarzenia są bardzo istotne. Raz ze względu na wiedzę, tak, zapoznanie się z najnowszymi trendami. Dwa, co jest może dla mnie najbardziej istotne, spotkanie ludzi z całego kraju, z całej Polski i wymiana doświadczeń, żeby zobaczyć, bo czasami mówimy, że u nas jest tak, a gdzieś pewnie jest inaczej, prawda? A to się okazuje, że każde czasami miasto, powiat, gmina ma swoje jakieś po prostu udziwnienia, udogodnienia, tak? I my mówimy, że bo tylko u nas tak jest. Nie, tak jest na przykład w całym kraju i czasami nam spotkanie z tymi ludźmi z całej Polski otwiera oczy na pewne rzeczy. Ta wymiana doświadczeń, porozmawianie z tymi osobami, zapoznanie się z tymi ludźmi, to tworzy, że my zaciskamy troszkę więzy. Wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o dysponenta. Ja jako dysponent cieszę się, że moi pracownicy tutaj uczestniczą. Jeżeli chodzi o nasze pogotowie sosnowieckie, tak jak powiedziałeś, tutaj mamy kilkanaście osób, które przyjechały właśnie z Sosnowca i okolic, z Zagłębia Dąbrowskiego, tyle kilometrów do Grudziądza, No tak, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Żeby zobaczyć szefów. Nie, powiem ci, że co więcej, te kilkanaście osób od zawsze, tak, oni się zmieniają, część mamy stałych osób rzeczywiście, które jeżdżą i przyjeżdżały tu, nawet wtedy, kiedy my nie byliśmy ani organizatorem, ani współorganizatorem BA. Nawet ja nie pracowałem wtedy generalnie w pogotowiu w Sosnowcu. Też tak się zdarzyło. Tak, bo opowiadałeś, te same osoby, tak. Twoje miejsce pierwsze było zupełnie gdzieś. Znaczy pierwsze było w Sosnowcu, później przyszedłem do Katowic, przez 3,5 roku pracowałem w Katowicach i wróciłem jakby do Sosnowca, prawda? Więc generalnie te osoby już wcześniej jeździły, prawda? Więc oni przyjeżdżają, oni chcą. Ja z punktu widzenia pracodawcy uważam, że każdy pracodawca powinien udostępnić, prawda? Dać możliwość osobom korzystania właśnie z edukacji, czyli zdobywania punktów edukacyjnych, wymiany doświadczeń, korzystania z warsztatów, z wykładów, tym bardziej, że obecnie mamy urlop szkoleniowy. I też uważam, że każdy pracodawca powinien dać możliwość skorzystania pracownikowi właśnie z wzięcia urlopu szkoleniowego. A jakie jeszcze inne argumenty możemy zastosować w stosunku do dysponenta zaprzyjaźnionej bądź niezaprzyjaźnionej jakiejś stacji ZRM-u gdzieś w Polsce, która nie uprawia takiej aktywności? Co ty byś sugerował dysponentowi? Jakich jeszcze byś argumentów użył, żeby z urlopu szkoleniowego te kwoty, które wpływają do wynagrodzenia za ten urlop, były wykorzystywane na przykład na konferencji, na sympozjum? Dla mnie najważniejsza rzecz to jest kwestia korzyści dla pacjentów, prawda? Więc jeżeli bo my mamy działać zgodnie z najnowszą dostępną wiedzą medyczną. Przyjeżdżając tutaj u nas też na sympozjum, na każde takie wydarzenie, my stykamy się właśnie z najnowszą dostępną wiedzą medyczną. Są przekazywane nowinki, prawda, które są. I w tym momencie, jeżeli też przyjeżdżają sponsorzy, też przyjeżdżają wystawcy różni i też mamy do czynienia z najnowszym sprzętem, który pojawia się. Widzimy tu wielu. Dokładnie. Biorąc pod uwagę to, co tutaj widzimy, czy to, co się w Polsce dzieje. Ja ostatnio byłem na jesieni na Kongresie Europejskiej Radiostacji w Barcelonie i też przeszedłem pomiędzy kilkudziesięcioma stoiskami, na każdym się zatrzymałem, zobaczyłem i tak dalej. Był tylko jedno stoisko, gdzie zobaczyłem coś nowatorskiego. Ja wszystko znałem. Czyli my w Polsce rzeczywiście mamy ten sprzęt naprawdę wysokiej klasy, wysokiej jakości. Nie mamy się czego wstydzić. I teraz biorąc pod uwagę to, że jeżeli taka osoba wraca do dysponenta, też jest w stanie przekazać nową wiedzę, nowe nowinki, zainspirować tym, wziąć ulotkę nawet ze sprzętu. Słuchaj, jest takie coś, zobacz, tak? To jest fajne i inni z tego korzystają, tak? Był dyrektor innej stacji, mamy tutaj kilku dyrektorów, oczywiście, oni mają, on powiedział, dlaczego mają. No bo takie i takie są plusy używania tego, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj tylko to wszystko, o czym mówimy, może być z korzyścią dla pacjenta, ponieważ ratujemy życie i zdrowie ludzkie i to jest najważniejsze. A propos korzyści dla pacjenta i ratowania ludzkiego zdrowia i życia, to chciałbym też jeszcze Tobie na Twoje ręce złożyć gratulacje od naszej całej redakcji za mistrzostwo, jakie Ty i zespół, którym uczestniczyłeś parę dni temu tak naprawdę, bo i Jacek, i Michał, Jacek Wawrzynek, i Michał Kucap, no i Twoja osoba, zdobyliście mistrzostwo. I to jakie mistrzostwo? Mistrzostwo Europy. Tak, Jacek Błasiak. Jacek Błasiak jest. Wicemistrzostwo Europy, więc to gratuluję i szacun. No, tak po ratowniczemu to ziomale zrobiliście robotę.
Dziękuję bardzo. No, jest nam bardzo miło. My chcieliśmy tam po prostu pojechać, dobrze się bawić, chcieliśmy pokazać, że w cudzysłowie takie dziadki jak my, Jeszcze jak się ja do mogę czegoś powiedzieć, nadają. tak, jeszcze do czegoś się nadają, że pełniąc od tych 8 lat funkcję administracyjną i no, jeżdżąc mniej w zespole ratownictwa medycznego, prawda, jeszcze no, gdzieś tam nie wyszliśmy z wprawy, można powiedzieć, w tym ratowaniu życia i zdrowia. No, zawody w Czechach nazywane właśnie nieoficjalnymi takimi mistrzostwami Europy rzeczywiście mają rangę bardzo dużą, od 27 lat one się odbywają. Przyjeżdżają tam sędziowie, którzy tworzą zadanie, którzy sędziują z całego świata generalnie, więc był Japończyk, który tworzył zadanie, była Amerykanka. Czyli zostaliście poddani audytowi naprawdę zewnętrznemu, Tak, tak? tak, Jeżeli i tym bardziej, mówimy że o no, dla nas też wyzwaniem było to, że wszystkie zadania były po angielsku. Biorąc pod uwagę różnice takich mistrzostw pomiędzy mistrzostwami w Polsce, które się odbywają, a mistrzostwami właśnie za granicą, no to w Czechach bardzo dużą uwagę zwracają na kontakt z pacjentem, na komfort psychiczny tego pacjenta. Bardzo dużą uwagę też zwracają na rozpoznania różnicowe. Nie na jedno rozpoznanie, tylko zawsze musimy przynajmniej 3 rozpoznania różnicowe powiedzieć. No i kwestia środka transportu i oddziału, do którego pacjent się uda. Więc wymagało też to od nas dużo jakby większej rozmowy, kontaktu z tymi pacjentami, którymi się opiekowaliśmy. No, poruszyłeś bardzo ważne wątki związane z tym, w jaki sposób my się, drodzy Państwo, komunikujemy z pacjentem w prehospitalu i w tej pomocy wczesnoszpitalnej, również w oddziale ratunkowym, w jego różnych elementach, czy to będzie LPR, czy to będą ZRM-y, czy to będą jednostki współistniejące, tak więc bardzo dziękuję, że zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo ważną kwestią jest komunikacja, nie tylko z pacjentem, nie tylko z rodziną, ale też między nami, żebyśmy my się rozumieli najlepiej. Drogi Piotrze, tak na zakończenie chciałbym Ciebie zapytać, bardzo często się pojawia to pytanie, z czym należy zostawić uczestników takiego sympozjum, kiedy będą wyjeżdżać. I odpowiedzi są zazwyczaj bardzo podobne, żeby zabrali jak najwięcej od siebie, dla siebie, jeśli chodzi o wiedzę, o doświadczenie. A Ty co byś chciał, żeby ludzie zabrali z sobą? Powiem tak, ja bym chciał, żeby ludzie wyjeżdżając stąd powiedzieli, za rok też chciałbym tu przyjechać. Generalnie, że dało mi to naprawdę dużo wiedzy. Spotkania, które odbyłem, rozmowy, które przeprowadziłem, dały mi możliwości otworzenia się na jakieś nowe rzeczy, na jakieś nowe doświadczenia i chciałbym po prostu przyjechać tu za rok i spotkać tych samych ludzi albo nowych ludzi i kolejny raz tego doświadczyć, co doświadczyłem po prostu w tym roku. To klasycznie użyję słów, to życzę Tobie tego, żeby to się wszystko tam właśnie Wam spełniło, żebyś miał ten feedback od ludzi, którzy będą żegnać się z nami za kilkadziesiąt godzin, będą szlochać i machać i będą mówić, że wrócimy niebawem. A czas szybko leci. Niedawno była edycja 9, już mamy 10, a już za chwilkę kolejna edycja pewnie, którą już planujecie, już wiecie, co można byłoby znowu trochę inaczej, a może coś jeszcze dołożyć, żeby było atrakcyjne. Tak myślę, bo tak. Znaczy, Macie takie... Na razie skupiamy się na tej edycji, jeszcze mamy dużo do zrobienia tutaj, więc na razie wszystkie siły i środki, że tak powiem, są skupione na działaniu tutaj obecnie, co robimy. Ale jesteście bardzo kreatywni. Oczywiście, że tak, zawsze jest tak, że jak wszyscy już wyjadą, jest to wymeldowanie, my zostajemy tutaj na obiedzie, już przy tym obiedzie zaczynają się rozmowy, jak to zrobimy, albo co zrobimy na rok, co było fajne, co nie. I warto też, my zawsze zapisujemy te takie uwagi, bo potem to umyka, taki feedback na gorąco zawsze, nawet między nami, który się odbywa organizatorami, jest też fajny, żeby te uwagi zostały wzięte później w przyszłości pod uwagę. I tego się trzymajmy. Niech tak ten proces postępuje, ten proces sprawczy w tym momencie, niech się dzieją wszystkie rzeczy, które żeście sobie zaplanowali, a ta wasza inwencja twórcza, która jest w was bardzo mocna, w całym zespole, który dzisiaj został uhonorowany w piękny sposób. Było mi bardzo miło zobaczyć, jak zostały osoby, które wam pomagają, i Francuz, i obydwie Magdy, prawda, i Michał, i żeście się sobie nawzajem podziękowali. Nie? I to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Raz jeszcze podziękuj całej ekipie. Od nas, od naszej redakcji trzymamy za was kciuki i mam nadzieję, że się może, drodzy Państwo, spotkamy w przyszłym roku w studio wyjazdowym, w tym pięknym miejscu w hotelu Rudnik. Może nas jeszcze zaproszą, zobaczymy. Drodzy Państwo, do 19 zostało 50 minut, teraz chwila odpoczynku i mamy nadzieję, że wystartujemy planowo. Gdyby się coś działo, to na pewno damy Państwu znać. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem na antenie NT Live. Pozdrawiam najserdeczniej.